Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Czy twoja działka kryje wstrząsające niespodzianki? Ja jestem spokojny. Zdiagnozowałem działkę z ongeo.pl. Ty też zasługujesz, by wiedzieć wszystko o działce, którą posiadasz lub kupujesz. Zdiagnozuj działkę z ongeo.pl. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam garść informacji dotyczących istniejących, budowanych i planowanych dróg w województwie lubelskim. Jest to czwarty film z serii o budowanych i planowanych trasach w poszczególnych województwach. Poprzednie były o drogach w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Linki do tych materiałów w pierwszym komentarzu oraz w opisie filmu. Województwo lubelskie obecnie nie posiada na swoim terenie ani 1 kilometra autostrady, natomiast są tutaj 3 drogi ekspresowe i co ciekawe, na odcinku obwodnicy Lublina wszystkie mają wspólny przebieg. Pierwsza z nich to S12 długości 94 km. Trasa zaczyna się na zachód od Puław, 3 km od granicy z województwem mazowieckim i przez okolice Puław, Kurowa, północno-wschodnią obwodnicę Lublina oraz okolice Świdnika dochodzi do miasta Piaski. Kolejna trasa to S17. Od granicy z województwem mazowieckim prowadzi przez okolice Ryk do węzła Kurów-Zachód. Dalszy przebieg wybudowanej S17 pokrywa się z omówioną przed chwilą S12. W południowo-wschodniej części województwa jest drugie miejsce, gdzie S17 jest już wybudowana. Jest to obwodnica Tomaszowa Lubelskiego długości 8 km. Długość S17 w województwie lubelskim na ten moment to 113 km, jednak licząc osobno bez drogi S12 są to 42 km. Wzdłuż wspólnego przebiegu S12 i S17 po drodze mijamy 2 pary parkingów. I tak między Kurowem a Lublinem po obu stronach jest MOP Markuszów Północ i Południe, gdzie oprócz parkingu i toalety możemy coś zjeść i zatankować. Natomiast pomiędzy Lublinem a Piaskami jest para parkingów, gdzie jest parking i toaleta. Miejsce te nazywają się MOP Wierzchowiska po stronie południowej oraz MOP Bystrzejowice po stronie północnej. Natomiast przy S17 pomiędzy Warszawą a Lublinem znajduje się jedna para parkingów. Nad Rykami jest MOP Niwa Babicka po stronie południowo-wschodniej, natomiast pomiędzy Kurowem a Rykami MOP Sarny. Ostatnia już droga ekspresowa w województwie to S19. Trasa jest wybudowana w 2 miejscach niepołączonych ze sobą. Pierwsza z nich to jednojezdniowa obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej długości 6,5 km. Drugie miejsce to długi fragment z Lublina w stronę południową. Na północy stolicy województwa trasa rozpoczyna się na węźle Lublin-Rudnik i przez 10 km stanowi wspólny przebieg z S12 i S17. Ten fragment posiada 3 pasy w każdą stronę, co niewątpliwie jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Od węzła Lublin-Sławinek trasa już jako samodzielna S19 prowadzi na południe w stronę Rzeszowa. Po drodze mijamy m.in. Kraśnik i Janów Lubelski. Droga ma 98 km, a nie licząc wspólnego przebiegu z S12 i S17, liczy ona 88 km. Po drodze mijamy 6 par parkingów, co jest niewątpliwie bardzo dobrym wynikiem. Przechodzimy do tras będących w budowie. W realizacji mamy zarówno autostradę, jak i drogi ekspresowe. W budowie jest A2 długości 30 km od granicy z województwem mazowieckim przez węzeł Łukowisko na przecięciu z S19 do Białej Podlaskiej. Kontrakt jest podzielony na 3 części, znajdujące się częściowo na terenach obu sąsiadujących województw, a kontrakty realizuje 2 głównych wykonawców. Od wsi Malinowiec w województwie mazowieckim przez węzeł Łukowisko do wsi Sfory drogę buduje Intercor. Natomiast ze wsi Sfory do węzła Biała Podlaska głównym wykonawcą jest Polakła. Węzeł Łukowisko będzie jednym z głównych węzłów drogowych wschodniej części kraju, ponieważ połączy się tutaj autostrada A2 relacji wschód-zachód z drogą S19 relacji północ-południe. Niestety decyzja środowiskowa została wydana w czasach, gdy planowano jeszcze pośrodku węzła wybudować punkt poboru opłat. Z tego powodu, mimo że punktów poboru opłat już się nie buduje, to węzeł będzie posiadał aż 6 wiaduktów i będzie węzłem typu podwójna trąbka zamiast np. węzła typu koniczyna, który w tych warunkach byłby idealny oraz znacznie tańszy. Niestety na zawsze zaprzepaszczono możliwość zrealizowania dobrego węzła, a dużo droższe rozwiązanie przystosowane pod punkty poboru opłat nigdy nie zostanie wykorzystane. Szkoda, bo wystarczy spojrzeć, jak dobre węzły są np. na obwodnicy Lublina lub budowane właśnie w okolicy Białegostoku.
Pomiędzy węzłem Łukowisko a Białopodlaską po obu stronach będą parkingi kategorii drugiej. Kolonia Sitnik Północ i Południe. Autostrada A2 powinna być otwarta pod koniec 2025 albo na początku 2026 roku. Druga budowana trasa to S12. Obecnie w realizacji jest północna obwodnica Chełma, długości prawie 14 km. Głównym wykonawcą pracy jest Strabag, a trasa powinna być udostępniona pod koniec 2025 roku. W ciągu tego fragmentu będą m.in. 4 węzły drogowe: Chełm Zachód, Północ, Okrzów i Wschód. S19 jest obecnie realizowana w jednym miejscu, a mianowicie jest to dobudowa drugiej nitki obwodnicy Kocka i Wolis Kromowskiej długości 7,8 km. Trasa powinna zostać otwarta pod koniec 2025 roku, a kontrakt realizuje Polakła. Zanim przejdziemy do dróg planowanych, powiem o trasach, na które zostały już podpisane umowy na projekt i budowę, ale fizycznie prace budowlane jeszcze nie wystartowały. Zostały podpisane umowy na 55 km drogi ekspresowej S12 od miasta Piaski do granicy z Ukrainą w Dorochusku, niestety z jednym wyjątkiem, ale o tym w dalszej części filmu. Są to 3 odcinki, które będą realizowane przez Intercore oraz Stekol. Powinny zostać oddane do końca 2027 roku. W ciągu trasy będą następujące węzły drogowe: Piaski Wschód, Siedliszcze, następnie 4 węzły w Chełmie, które są już w budowie, a kolejny będzie dopiero węzeł Dorochusk tuż przed granicą. W ciągu całej S12 od miasta Piaski do Dorochuska będą 2 pary parkingów. Pierwsza będzie znajdowała się niedaleko wsi Stołpie, na zachód od Chełma. Natomiast druga para będą to mopy T8 Wschód i Zachód koło Dorochuska. Wielka szkoda, że na aż 23-kilometrowym odcinku od Chełma do Dorochuska nie zdecydowano się na zaprojektowanie ani jednego węzła. Nowa droga na tym odcinku będzie o wiele dłuższa niż stara DK12, ponieważ zdecydowano o poprowadzeniu jej ogromnym łukiem na południe w celu ominięcia terenów cennych przyrodniczo. Skoro konieczny był wybór takiego przebiegu, to oczywistym rozwiązaniem powinno być wykorzystanie tego poprzez budowę krótkiego łącznika S12 do drogi wojewódzkiej 844 w kierunku Hrubieszowa. Znacznie ułatwiłoby to dojazd na zachód wszystkim jadącym od strony drogi 844, podczas gdy w obecnej sytuacji nawet po otwarciu S12 tranzyt od strony Hrubieszowa będzie nadal obciążał ulice w centrum Chełma. W dalszej przyszłości może powstanie południowa obwodnica Chełma, ale nawet wtedy połączenie wciąż będzie znacznie mniej komfortowe i bezpieczne. Z drugiej strony wybudowana za 1 miliard złotych S12 na wschód od Chełma będzie stała praktycznie pusta, bo ruch w kierunku przejścia granicznego to jedynie około 4000 pojazdów, podczas gdy mogłaby ona z powodzeniem służyć mieszkańcom dużych obszarów powiatów chełmskiego i hrubieszowskiego w dojeździe w kierunku Lublina. Węzeł można oczywiście w przyszłości dobudować, ale najpierw to władze województwa musiałyby wyrazić chęć budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej, z którym węzeł mógłby się łączyć. Przechodząc na południe, zostały podpisane umowy na 3 odcinki drogi ekspresowej S17 z Zamościa do granicy z Ukrainą długości 48 km. 2 fragmenty zrealizuje Budimex, a 1 Kolin. Po wybudowaniu trasa z obu stron połączy się z wybudowaną już obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego, a więc do końca 2027 roku powinniśmy pojechać drogą z Zamościa do Chrebennego niedaleko granicy z Ukrainą. Podpisane zostały również umowy na projekt i budowę 96 km drogi ekspresowej S19 od węzła Łukowisko na granicy z województwem mazowieckim przez Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Kock i Lubartów do Lublina. Drogę zrealizuje łącznie 6 głównych wykonawców, a więc patrząc od północy będą to Strabag, JP Awax, Intercore, Stekol, Polakła oraz Rubał. Co ciekawe, trasa na niektórych odcinkach ma termin oddania do ruchu przypadający na ten rok, jednak prace wciąż nie wystartowały, ponieważ nie zostały tutaj jeszcze wydane decyzje z RIT. W ciągu tak długiego odcinka będą węzły drogowe: Łukowisko na połączeniu S19 z A2, Międzyrzec Podlaski Północ oraz Południe, Konkolewnica, Radzyń Podlaski Północ i Południe, Borki, Kock Północ oraz Kock Południe, Firlej, Lubartów Północ i Południe, Niemce Wschód i Południe. Trasa skończy się na otwartym już węźle Lublin-Rudnik. W ciągu tej trasy będzie kilka par parkingów oraz obwody utrzymania drogi.
Jako ciekawostkę dodam, że odcinek z Lublina do Lubartowa to najbardziej obciążona jednojezdniowa droga krajowa wśród wszystkich planowanych autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, więc ten odcinek S19 jest potrzebny na przedwczoraj. Przechodzimy do dróg planowanych. Jeśli chodzi o trasy planowane, to każda z wymienionych dróg powyżej na całej swojej długości w województwie lubelskim będzie autostradą lub drogą ekspresową. Autostrada A2 docelowo połączy zachodnią ze wschodnią granicą naszego kraju. Obecnie realizowana trasa zakończy się w Białej Podlaskiej. Końcowy fragment koło terminala w Kukurykach koło Terespola ma już wydaną decyzję środowiskową, a w toku jest umowa na wykonanie projektu budowlanego. Dla 2 odcinków prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID, a Generalna Dyrekcja planuje w 3. kwartale tego roku ogłosić przetargi na realizację robót. Termin jest uzależniony od uzyskania decyzji ZRID. Prace związane z odcinkiem 3 najbliżej granicy z Białorusią na razie nie będą realizowane i właściwie nie wiadomo, kiedy mogą ruszyć. Droga ekspresowa S12 od strony zachodniej, czyli od strony Radomia, zostanie w przyszłości doprowadzona do Puław. Na ten moment trwają prace nad wydaniem decyzji środowiskowej. Również tutaj planowana jest dobudowa drugiej jezdni na odcinku ze wsi Leokadiów do mostu na Wiśle. Natomiast na fragmencie pomiędzy Piaskami a Chełmem, gdzie niebawem ruszą prace, trasa niestety będzie miała przerwę. Wynika to z błędów projektowych. Okazało się, że w ciągu planowanej trasy znajdują się odpady przemysłowe. Ten fragment długości prawie 6 km jest teraz przeprojektowany i droga między Pełczynem a miejscowością Chojno-Nowe możliwe, że będzie miała inny przebieg niż pierwotnie zakładano. Obecnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla tego fragmentu trasy. Planowana droga S17 pomiędzy Piaskami a Zamościem albo posiada wydaną decyzję środowiskową lub trwa właśnie przetarg. Niestety na odcinku od węzła Zamość-Sitaniec do węzła Zamość-Wschód przebieg drogi nie został jeszcze ustalony. Przy samej granicy z Ukrainą ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla około 2-kilometrowego fragmentu drogi S17 z Chrebennego do planowanego w przyszłości nowego terminalu na granicy z Ukrainą. Droga ma być poprowadzona w nowym śladzie od będącego w realizacji odcinka Tomaszów Lubelski-Chrebenne do nowego terminala odpraw samochodów ciężarowych przy granicy Chrebenne-Rawa Ruska. Za realizację samego terminala odpowiada Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie. Obiekt jest planowany w odległości około 1 km na wschód w stosunku do istniejącego przejścia granicznego. Przechodzimy do pozostałych dróg. W województwie planowane są do wybudowania następujące obwodnice. W ciągu drogi krajowej nr 63 planowana jest zachodnia obwodnica Łukowa długości około 10 km. Obecnie trwa opracowywanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Planowana jest również długo wyczekiwana obwodnica Łęcznej w ciągu DK82. Po konsultacjach Generalna Dyrekcja zaproponowała 3 warianty trasy. Omijanie Łęcznej od północy zakłada wariant pierwszy oraz wariant B, nazwany społecznym, bo powstał po uwzględnieniu uwag mieszkańców. Z kolei wariant drugi to propozycja południowego przebiegu obwodnicy. Duże zmiany czekają kierowców korzystających z DK74 pomiędzy S19 koło Janowa Lubelskiego a granicą państwa w Zosinie. Planowana jest północna obwodnica Janowa Lubelskiego w ciągu DK74. Trasa zacznie się na węźle Janów Lubelski Północ i w okolicy wsi Zofianka włączy się w istniejący fragment. Następnie rozbudowywany jest fragment długości 12 km od właśnie wsi Zofianka wraz z budową obwodnicy Dzwoli do początku istniejącej obwodnicy Frampola. Z Frampola do Gorajca trasa jest już przebudowana. Rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z rozbudową trasy między Gorajcem a Szczebrzeszynem. Na etapie przygotowania są obwodnice Szczebrzeszyna i Zamościa, które stanowić będą jedną całość o łącznej długości około 19 km. Możemy więc powiedzieć, że w zasadzie cała DK74 od S19 do S17 będzie przebudowana. W styczniu tego roku wydana została także decyzja ZRID dla rozbudowy 14-kilometrowego odcinka między Chrubieszowem a przejściem granicznym w Zosinie. Dziękuję za uwagę. Kolejny film z tej serii będzie o drogach w województwie podkarpackim, aczkolwiek nie wiem, kiedy to nastąpi. Film pomogli mi zrobić Krzysztof Kleiner, Patrako Wiatrako oraz Tytus z Puław, za co im serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, Radek.